Każdy z nas lubi świetne smartfony, ale nie każdy lubi za nie przepłacać. Dzisiaj przedstawię Wam telefon OnePlus X, o którym w Polsce mało się mówi, chociaż jest naprawdę o czym, gdyż stosunek jakości do ceny jest bardzo atrakcyjny. Zapraszam do obejrzenia mojej recenzji. Witam wszystkich na moim kanale Techmaniak HD. Z tej strony Paweł. Chciałbym przedstawić Wam telefon marki OnePlus. Zapewne wielu z Was jeszcze nie słyszało nawet o tym producencie, chociaż wszyscy ci, którzy zdążyli już poznać firmę OnePlus, wiedzą, że zasłynęła ona niedawno, wprowadzając tak zwanego flagship killera, czyli smartfona, który z założenia miał mieć tak wyśrubowane parametry, jak inne flagowce znanych marek, choć cena miała być bardziej niż tylko atrakcyjna. Tak więc producent ten ma proste założenie. Chce on dać nam produkt najwyższy jakościowo, jednocześnie obniżając koszty do minimum. No super, ale w ogóle jak to zrobić? Plan biznesowy jest dosyć zaskakujący. Otóż firma ta obniżyła koszty reklamy do minimum, a głównym nośnikiem jej jest po prostu dobra opinia w internecie. Oraz, no właśnie, sam genialny stosunek ceny do jakości, o czym internet huczał jeszcze długo przed wprowadzeniem pierwszego modelu kilka lat temu. Dodatkowo telefonów tego producenta nie znajdziecie u operatorów telefonii komórkowej ani na sklepowych półkach. W założeniu firmy jest uniknięcie nadprodukcji, czyli telefonów, które zalegają całymi miesiącami lub latami w punktach sprzedaży. Wyobraźcie sobie teraz te wszystkie tysiące czy nawet miliony telefonów, które leżą teraz w sklepach. Zostały one wyprodukowane, dowiezione, magazynowane i jakiś producent za to zapłacił, a my w zasadzie zapłaciliśmy za to producentowi. Na dobrą sprawę teraz tam leżą i tracą sobie na wartości. Tutaj OnePlus jest inny i na bieżąco uzupełnia zapasy. Użytkownik zamawia telefon na ich stronie, jest on produkowany i wysyłany bezpośrednio do odbiorcy, co pozwala zniwelować wszelkie koszty dystrybucji. W takim razie, co możemy powiedzieć o samym modelu X czy też X? Oczywiście bez dwóch zdań cechuje się on niezwykle niską ceną w stosunku do jakości, jaką otrzymujemy. Ale ile kosztuje? Otóż ja w Irlandii bezpośrednio ze strony producenta zakupiłem go za 269 euro. Chociaż teraz jest on już dostępny w cenie 239. Z kolei w Polsce na popularnych portalach jego cena waha się w okolicy 1200 zł. Po wyglądzie chyba nikt nie powie, że jest to tani telefon. Na przodzie i tyle urządzenia znajduje się szkło hartowane Gorilla Glass trzeciej generacji, a po bokach metal, który dodatkowo jest frezowany, dzięki czemu telefon pewniej leży w dłoni. Pamiętajcie również, że szkło daje to niesamowite wrażenie wysokiej jakości, lecz jest również śliskim materiałem. Jeżeli położycie go na przykład na szklany stół, może się okazać, że zacznie on powoli zjeżdżać i po chwili znajdzie się on na podłodze. Dlatego warto jest go trzymać w ochronce czy też tak zwanym pokrowcu. Na szczęście producent pomyślał i o tym, i w pudełku znajdziemy załączony pokrowiec wykonany z przeźroczystego silikonu. Podczas zakupu telefonu bezpośrednio ze strony producenta możemy również dokupić inne pokrowce wyróżniające się ciekawym wzornictwem. Do najtańszych co prawda one nie należą, ale trzeba przyznać, że wyglądają całkiem nieźle i zapewniają już podstawową formę ochrony przed upadkiem, aczkolwiek no tylko podstawową. Ja wybrałem pokrowiec ze wzorem drewna bambusowego, co daje ciekawy kontrast z czarnym telefonem, choć jest to przecież tylko kwestia gustu. Pamiętajcie również o tym, że na szkle łatwo zostają wszelkie zabrudzenia czy nawet smugi palców po każdorazowym dotknięciu i muszę przyznać, że szczególnie to widać w czarnej wersji. Według opinii, które czytałem, biała wersja wypada o wiele lepiej pod tym względem. Całość daje niesamowite uczucie porównywalne z produktami z najwyższej półki. Za podobne urządzenie innych, lepiej znanych nam producentów musielibyśmy zapłacić około dwukrotnie więcej. Tak więc, co tutaj znajdziemy? Otóż na czele wyróżnia się 5-calowy wyświetlacz typu AMOLED. Wydajny, 4-rdzeniowy procesor Snapdragon 801, który naprawdę dobrze się sprawdza niemal w każdej sytuacji.
Trudno tu doświadczyć spowolnień pracy czy jakichkolwiek opóźnień. 3 GB pamięci RAM również pomaga w zachowaniu całej tej płynności. Aparat główny o matrycy 13 megapiksela oraz przedni 8 megapikseli, akumulator o pojemności 2525 mAh. 16 GB pamięci wewnętrznej może być rozbudowane tu o dodatkowe 128 GB dzięki karcie microSD. Natomiast należy zwrócić uwagę, że jest to telefon typu Dual SIM, co znaczy tyle, że możemy jednocześnie korzystać z dwóch operatorów, czy też dwóch numerów telefonu. Z kolei jeżeli chcemy dołożyć kartę pamięci microSD, należy ją umieścić na miejscu właśnie tej drugiej karty SIM. W skrócie mówiąc, możemy mieć albo dwa numery jednocześnie, albo jeden numer z jedną dodatkową kartą pamięci. Jeżeli chodzi o umiejscowienie klawiszy, to po prawej stronie urządzenia znajduje się przycisk włącznika, głośności oraz szufladka do karty SIM i karty microSD, którą należy otworzyć za pomocą załączonego narzędzia czy też szpilki. Po lewej stronie znajduje się suwak alertów. Coś, czego brakuje mi w innych urządzeniach. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu mam możliwość szybkiej zmiany profilu powiadomień. Po przesunięciu go na dół urządzenie zachowuje się normalnie. Po przesunięciu wyżej, czyli na środku, otrzymuję powiadomienia czy połączenia tylko od kontaktów, które wcześniej przypiszemy jako priorytetowe. Zaś na samej górze jest to ustawienie, by nikt nam nie przeszkadzał. Więc jeżeli wybieracie się do kina czy do teatru, to nawet bez wyjmowania urządzenia z kieszeni jesteście w stanie szybko zmienić to ustawienie. Na dole po lewej stronie znajduje się grill z całkiem przyzwoitym głośniczkiem. Po środku port micro USB oraz po prawej mikrofon. Warto również zauważyć, że na przodzie oprócz najbardziej oczywistych elementów znajduje się dioda LED informująca o stanie baterii czy o powiadomieniach. Jak dobrze wiecie, ekran w niedrogich urządzeniach jest to zawsze najsłabszy punkt urządzenia. Tutaj na szczęście to zupełnie inna historia. AMOLEDowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD cieszy się nieskończonym kontrastem, jaskrawymi kolorami oraz całkiem wysoką jasnością, która pomaga w czytelności ekranu w jasnym słońcu. Możecie zauważyć, że przez większość interfejsu czy też menu producent preferuje czarne tło. Ma to na celu obniżyć zużycie baterii, gdyż w wyświetlaczu AMOLEDowym wszystko co czarne niemal nie zużywa energii. Nakładka systemowa o nazwie Oxygen OS działa wyjątkowo płynnie. Pozwala ona na całkiem zaawansowane zmiany akcentów kolorystycznych. Daje nam możliwość zmiany całej paczki ikon systemowych. Możemy również zmienić kolejność przycisków w menu lub nawet wybrać, czy chcemy korzystać z przycisków dotykowych na ekranie, czy tych fizycznych poniżej ekranu, które niestety tutaj nie są podświetlane. Z moich testów wynika, że bateria wystarcza na cały dzień użytkowania ze średnim czasem włączonego ekranu około 3 godzin. Chociaż muszę przyznać, że telefon ciągle połączony był z internetem przez LTE, a jak wiadomo, korzystanie z Wi-Fi zapewnia o wiele dłuższy czas pracy na baterii. W moim przypadku telefon był też codziennie używany z aplikacją Endomondo z włączonym GPS-em. W zasadzie to nawet można powiedzieć, że przez godzinę dziennie, co również mocno skróciło czas pracy na baterii w moich testach. Więc jeżeli w Twoim przypadku nie korzystasz z zapisu przebytej trasy, np. rowerem, czy korzystasz z internetu w telefonie, ale za pośrednictwem Wi-Fi, to możesz liczyć na dłuższy czas działania baterii niż miało to miejsce w moich testach. Pomówmy teraz o aparacie. Ponownie, większość budżetowych telefonów na tym polu wypada słabo. Tutaj w OnePlus X aparat posiada 13-megapikselową matrycę, która robi całkiem nie najgorsze zdjęcia. Ostrość jest dobra, odwzorowanie kolorów również. Dioda pomaga doświetlić bliskie obiekty w razie robienia nocnych zdjęć, czy też zdjęć przy słabym oświetleniu. Aplikacja kamery działa zadowalająco dobrze. Uruchamia się ona całkiem szybko, a jej kontrola nie należy do skomplikowanych, chociaż ma również tryb manualny, z którego i bardziej zaawansowani fotografowie mogą być zadowoleni. Z kolei, jeżeli jesteś amatorem, to w ten sposób możesz zacząć powoli swoją przygodę z podstawowymi ustawieniami.
Zajmijmy się teraz kolejną funkcją, jaką są gesty. Na przykład, jeżeli chcemy szybko włączyć kamerę, wystarczy narysować palcem kółko na wyłączonym ekranie i trafimy od razu do kamery. Jeżeli narysujemy literkę V, szybko uruchomimy latarkę, co może być niezwykle przydatne w różnych sytuacjach. Natomiast podwójne stuknięcie palcem w wyłączony ekran pozwoli nam go szybciutko wybudzić. Gestami można również sterować muzyką. Rysując chociażby symbol mniejszości czy też większości, możemy szybko przeskakiwać pomiędzy utworami. Wszystko wygląda super i telefon świetnie nadaje się do codziennego użytkowania, chociażby urządzenie wciąż mogło być dostępne w tak niskiej cenie, producent jednak musiał poczynić jeszcze pewne cięcia kosztów i odebrał nam chociażby takie funkcje jak NFC. 5 GHz Wi-Fi, czyli to tak zwane szybsze Wi-Fi. Nie znajdziemy tu również ładowania bezprzewodowego, czy też szybkiego ładowania. W zakresie kamery to również nie znajdziemy tutaj optycznej stabilizacji obrazu, czy możliwości nagrywania w rozdzielczości 4K. Troszkę brakuje tych funkcji, chociaż i bez nich, jak to się mówi, da się żyć. I w codziennym użytkowaniu większości nawet nie odczuje braku tych funkcji. Reasumując, jest to bardzo dobrze wyglądający telefon o świetnych parametrach, a jego największym atutem jest właśnie cena w stosunku do jakości. Tak więc, jeżeli szukasz wyjątkowego urządzenia o małych rozmiarach i chcesz wyróżnić się z tłumu, jest to telefon właśnie dla Ciebie. Chyba że znasz kogoś, komu warto jeszcze polecić ten smartfon. I jeśli tak, to poniżej na YouTube znajduje się taki malutki przycisk do szybkiego udostępnienia, więc jak najbardziej zachęcam do podzielenia się tym moim filmikiem ze znajomymi. W każdym razie to sam zdecydowałem się na zakup OnePlus X dla mojej drugiej połówki. Uznałem to za idealny wybór, by mieć ładny, niewielki i szybki telefon w dobrej cenie. I przyznam Wam również, że recenzję tę napisałem kilka miesięcy temu, ale teraz mogę dodać, że przez ten czas telefon nie stracił na swoim uroku i wciąż chodzi jak marzenie. W przeciągu tego czasu zdążył też on upaść. Wiele razy upaść i niestety za którymś razem stłukł się też, ale jeżeli chcesz o tym przeczytać więcej i dowiedzieć się o serwisowaniu, jak i samej cenie wymiany przedniej części telefonu wraz z ekranem OLED-owym, to zapraszam Cię na mój blog. Link w opisie poniżej. Z mojego bloga dowiesz się też wielu dodatkowych ciekawostek, które udało mi się zgromadzić po realizacji tego materiału. Tak więc, jeżeli posiadasz już ten telefon lub podoba Ci się on, to napisz proszę o tym w komentarzach poniżej. A może masz jeszcze jakąś inną super propozycję na telefon w dobrej cenie? Jeśli tak, to również napisz o tym w komentarzu. Ja, jak zwykle, zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do kliknięcia tej łapki w górę, co będzie dla mnie znakiem, że podoba Ci się recenzja i warto przygotowywać tego typu materiały ponownie. Ja w takim razie żegnam się, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Hej!